Lekcja 1. Ulubione zwiedzanie. Będę o tym pamiętać. Jakie były twoje ulubione miejsca zwiedzania? Bardzo podobało mi się zwiedzanie zabytków. Były fascynujące. To brzmi niesamowicie. Miejsca historyczne często opowiadają tak bogate historie. Tak, i uwielbiałem odkrywać lokalną kulturę w tych miejscach. Doceniam, jak zwiedzanie może poszerzyć nasze perspektywy. Absolutnie. Każde miejsce ma swój niepowtarzalny urok i historię. Stwórzmy listę miejsc, które musisz odwiedzić na naszą następną podróż. Świetny pomysł. Cieszę się wspólnym odkrywaniem nowych miejsc. Nie mogę się doczekać, aby stworzyć więcej niezapomnianych wspomnień z naszych przygód. Lekcja 2. Rozmiary pudełek. Występują w różnych rozmiarach. Nasze największe pudełko może zmieścić się również na laptopie. To imponujące. Jest naprawdę przydatny do bezpiecznego transportu elektroniki. Absolutnie. Posiadanie różnych rozmiarów pozwala na wszechstronność pakowania. Tak, ułatwia organizowanie przedmiotów na wycieczki lub przechowywanie. Uwielbiam, jak praktyczne mogą być te pudełka, zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego. Zdecydowanie. Są niezbędne, aby wszystko było bezpieczne i uporządkowane. Zbadajmy więcej opcji, aby zobaczyć, co jeszcze jest dostępne. Dobry pomysł. Jestem pewien, że znajdziemy pudełka, które odpowiadają wszystkim naszym potrzebom. Z niecierpliwością czekam na znalezienie idealnych rozwiązań dla naszego magazynu. Lekcja 3. Radość weselna. Podczas ślubu, gdy organista gra radosną muzykę, niektórzy ludzie w kościele płakali, ale nie dlatego, że byli smutni. To wzruszające. Wesela mogą wywoływać tak silne emocje. Absolutnie. To piękna chwila pełna radości i miłości. Tak, łzy szczęścia są bardzo powszechne podczas takich uroczystości. Uwielbiam, jak wesela łączą ludzi, aby świętować miłość. Ja też. To przypomnienie o znaczeniu relacji. Upewnijmy się, że pielęgnujemy te chwile, kiedy uczestniczymy w weselach. Tak, uchwycenie emocji na zdjęciach to świetny sposób na zapamiętanie. Nie mogę się doczekać, aby świętować miłość i szczęście na następnym ślubie. Lekcja 4. Wyzwanie Forda. Za tą historią kryje się presja na Forda, aby wyprodukował mały samochód, aby konkurować z importowanymi pojazdami. To ciekawe. Branża motoryzacyjna zawsze borykała się z ostrą konkurencją. Tak, Pinto był znaczącą odpowiedzią na te wymagania rynku. Fascynujące jest to, jak firmy dostosowują się do zmieniających się preferencji konsumentów. Absolutnie. Innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla utrzymania aktualności na tak dynamicznym rynku. Zastanawiam się, jak Pinto zostało wtedy przyjęte przez publiczność. Ciekawie byłoby zbadać zarówno jego sukcesy, jak i wyzwania. Tak, zrozumienie jego wpływu może dostarczyć cennych lekcji dla dzisiejszego rynku. Zagłębimy się głębiej w ten temat. Jest to kluczowa część historii motoryzacji. Lekcja 5. True to size. To brzmi idealnie. A co z rozmiarem? Czy są zgodne z rozmiarem? Tak, słyszałem, że pasują dokładnie.
co świetnie nadaje się do zakupów online. To ulga. Zawsze trudno jest kupować ubrania bez wcześniejszego ich przymierzania. Absolutnie. Odpowiednie dopasowanie może mieć wpływ na to, jak komfortowo się czujesz. Zawsze doceniam marki, które dostarczają dokładnych informacji o rozmiarze. Ja też. Oszczędza to dużo czasu i kłopotów ze zwrotami. Sprawdźmy ich tabelę rozmiarów, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje. Świetny pomysł. Pomoże nam to upewnić się, że wybieramy najlepsze opcje. Cieszę się, że widzę, jakie style możemy znaleźć w naszych rozmiarach. Lekcja 6. Ograniczenia lotów. Ważne jest, aby pamiętać, jakie przedmioty są zabronione podczas lotów. Tak, ostre przedmioty, broń palna i materiały wybuchowe są zdecydowanie niedozwolone. Uważam, że ważne jest, aby być na bieżąco z tymi przepisami przed podróżą. Absolutnie. Pomaga zapewnić wszystkim bezpieczeństwo podczas lotu. Doceniam, jak dokładne kontrole bezpieczeństwa pomagają utrzymać standardy bezpieczeństwa. Tak, a świadomość zasad może sprawić, że proces wejścia na pokład będzie płynniejszy. Sprawdźmy jeszcze raz nasze torby przed wyruszeniem na lotnisko. Dobry plan. Uratuje nas przed niespodziankami w ostatniej chwili. Nie mogę się doczekać naszej podróży i upewnię się, że przestrzegamy wszystkich wskazówek. Lekcja 7. Śledzenie wydatków. Przy wszystkich wydatkach rozumiem, jak ważne jest budżetowanie. Dokładnie. Czy śledziłeś swoje wydatki podczas podróży? Tak, próbowałem zanotować każdy wydatek, aby zobaczyć, dokąd trafiły nasze pieniądze. To mądre podejście. Pomaga zidentyfikować obszary, w których możemy zaoszczędzić. Absolutnie. Zdałem sobie sprawę, że spędziliśmy sporo na kolacji. To samo tutaj. Gotowanie w domu może nam wiele zaoszczędzić na dłuższą metę. Następnym razem będę pilnował bliżej naszego budżetu. Świetny pomysł. Planowanie z wyprzedzeniem może sprawić, że nasze wycieczki będą przyjemniejsze. Nie mogę się doczekać, aby podróżować mądrzej w przyszłości. Lekcja 8. Walki robotnicze. Presja wywierana przez związkowców w ponad stuleciu walki ukształtowała dziś prawa pracownicze. Tak, fascynujące jest widzieć, jak daleko zaszliśmy pod względem praw pracowników. Zakres tego ustawodawstwa odzwierciedla trwającą walkę o sprawiedliwe traktowanie. Absolutnie. Pokazuje siłę negocjacji zbiorowych i solidarności. Uważam, że zrozumienie tej historii jest niezbędne do docenienia naszych obecnych praw. Zgadzam się. Ważne jest, aby rozpoznać tych, którzy walczyli o te wolności. Przyjrzyjmy się więcej o tym, jak ruchy te wpłynęły na współczesne prawo pracy. To brzmi jak świetny pomysł. Tak wiele możemy się nauczyć z przeszłości. Cieszę się, że mogę zagłębić się głębiej w ten ważny temat. Lekcja 9. Bezpieczeństwo sprzętu do prasowania. Tylko przypomnienie, aby zachować ostrożność podczas obsługi sprzętu do prasowania. Tak, bezpieczeństwo jest kluczowe, gdy używasz wszystkiego, co generuje ciepło. Zawsze upewniam się, że najpierw sprawdzam przewód i ustawienia temperatury. To mądra praktyka. Pomaga zapobiegać wypadkom.
Myślę, że noszenie odpowiedniej odzieży jest również ważne podczas prasowania. Absolutnie. Luźna odzież może stanowić zagrożenie w pobliżu gorących powierzchni. Zawsze pamiętajmy, aby podczas prasowania był czysty obszar. Dobry punkt. Ważne jest, aby unikać rozpraszania uwagi podczas procesu. Razem możemy stworzyć bezpieczną i skuteczną procedurę prasowania. Lekcja 10. Badanie lokalnych zwyczajów. Bezpieczeństwo jest ważne dla nas obojga, zwłaszcza podczas podróży. Całkowicie się zgadzam. Przed wyjazdem powinniśmy zbadać lokalne zwyczaje. Zrozumienie norm kulturowych może pomóc nam uniknąć nieporozumień. Tak, z szacunkiem jest wiedzieć, jak zachowywać się w różnych środowiskach. Myślę, że poprawia również nasze wrażenia z podróży, łącząc nas z mieszkańcami. Absolutnie. Obejmowanie lokalnych tradycji może być naprawdę wzbogacające. Zróbmy listę rzeczy, które warto dowiedzieć się o miejscach, które odwiedzimy. Świetny pomysł. To sprawi, że nasza przygoda będzie bardziej znacząca. Jestem podekscytowany wspólnym odkrywaniem nowych kultur. Lekcja 11. Obserwowanie trendów. Tak, miałem na nich oko. Co przyciągnęło Twoją uwagę? Zauważyłem nowe produkty, które niedawno wprowadzili na rynek. Wyglądają obiecująco. To ciekawe. Zawsze ekscytujące jest widzieć innowacje w działaniu. Absolutnie. Podoba mi się sposób, w jaki firmy dostosowują się do zmieniających się wymagań rynku. Tak, pokazuje to ich zaangażowanie w pozostanie odpowiednim i konkurencyjnym. Porozmawiajmy o tym, jak te trendy mogą wpłynąć na nasze plany. Świetny pomysł. Bycie na bieżąco pomoże nam podejmować lepsze decyzje. Nie mogę się doczekać, aby wspólnie zagłębić się w ten temat. Tak, to będzie pouczające. Lekcja 12. Odkrywanie skarbów. Moja babcia wzięła nóż i otworzyła zatrzask. Bagażnik był pełen wszelkiego rodzaju skarbów. To brzmi intrygująco. Odkrywanie ukrytych przedmiotów może być tak ekscytujące. Absolutnie. To jak otwarcie kapsuły czasu wypełnionej wspomnieniami. Mogę sobie tylko wyobrazić historie kryjące się za tymi skarbami. Tak, każdy przedmiot prawdopodobnie ma szczególne znaczenie lub historię związaną z nim. Uwielbiam, jak takie odkrycia mogą łączyć nas z naszą przeszłością. Zbadajmy, jakie skarby możemy znaleźć we własnych rodzinach. To brzmi jak fajny pomysł. Może to prowadzić do fascynujących historii. Cieszę się, że widzę, co możemy odkryć razem. Lekcja 13. Trwała miłość. Pomagają innym ludziom i pomagają sobie nawzajem. Są małżeństwem od ponad 50 lat. To niesamowite. Takie długotrwałe partnerstwo jest naprawdę inspirujące. Tak i pokazuje, jak miłość może rozkwitać poprzez wzajemne wsparcie. Absolutnie. Pięknie jest widzieć ich wzajemne zaangażowanie. Podziwiam, jak wspólnie radzą sobie z życiowymi wyzwaniami. Tak, ich praca zespołowa jest doskonałym przykładem dla innych. Mam nadzieję, że będę miał taką trwałą miłość w moim życiu. Ja też. To świadectwo potęgi towarzystwa.
Świętujmy ich miłość i uczmy się z ich doświadczeń. Lekcja 14. Niezadowolenie amerykańskich kolonii. Kolonie w Ameryce Północnej zaczęły czuć się niezadowolone ze swojego rządu. Tak, byli sfrustrowani, ponieważ nie byli reprezentowani w angielskim parlamencie. Dokładnie. Ten brak reprezentacji po jej pragnienie niezależności. Ciekawe, jak te uczucia doprowadziły do ważnych wydarzeń historycznych. Tak wywołało ruchy, które ostatecznie zmieniły bieg historii. Uważam, że zrozumienie tego kontekstu ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia nowoczesnego zarządzania. Absolutnie. Przyjrzyjmy się więcej wydarzeniom, które miały miejsce w tym czasie. Świetny pomysł. Fascynujące jest widzieć, jak historia kształtuje naszą teraźniejszość. Z niecierpliwością czekam na wspólną naukę. Lekcja 15. Zakupy kosmetyków. Cześć! Czy zamierzasz dziś kupić przybory toaletowe? Tak, muszę uzupełnić niezbędne artykuły łazienkowe. Brakowało mi kilku rzeczy. To brzmi jak dobry pomysł. Posiadanie wszystkiego, czego potrzebujesz, ułatwia życie. Absolutnie. Nie mogę znieść zabrakania ważnych przedmiotów, takich jak pasta do zębów czy szampon. Czuję to samo. Zawsze najlepiej być przygotowanym, szczególnie na nieoczekiwane podróże. Tak, i lubię próbować nowych produktów, kiedy to robię. To świetne podejście. Odkrywanie nowych marek może być zabawne. Zdecydowanie. Udajmy się do sklepu. Jestem pewien, że znajdziemy dobre oferty. Nie mogę się doczekać tego. Zakupy kosmetyków mogą być zaskakująco przyjemne. Lekcja 16. Zakwaterowanie na wakacje. Kiedy moi rodzice wyjeżdżają na wakacje, zazwyczaj zatrzymują się w motelu lub hotelu, co jest wygodne w podróży. To powszechny wybór. Pobyt w motelach lub hotelach może zapewnić im komfort i dostępność podczas podróży. Dokładnie. Pozwala im skupić się na cieszeniu się wakacjami bez kłopotów z gotowaniem lub późniejszym sprzątaniem. Tak, a posiadanie udogodnień, takich jak obsługa pokoju i baseny, może poprawić ich ogólne wrażenia i relaks. Uważam, że ważne jest, aby czuli się komfortowo i mieli miejsce na relaks po długim dniu zwiedzania. Absolutnie. Znalezienie odpowiedniego zakwaterowania może mieć ogromne znaczenie w tworzeniu niezapomnianych wrażeń z wakacji. Myślę, że powinniśmy rozważyć podobne ustalenia na naszą nadchodzącą podróż. Pozwoliłoby nam to zmaksymalizować naszą przyjemność. To brzmi jak świetny pomysł. Zbadajmy kilka opcji, które pasują do naszego budżetu i preferencji. Tak, i miej oko na lokalizacje, które oferują również wyjątkowe wrażenia. Sprawi, że nasza podróż będzie jeszcze bardziej ekscytująca. Lekcja 17. Wybory komunikacyjne. Używałem telefonu do komunikowania się z nimi podczas nieobecności. To taki mądry ruch w tej erze cyfrowej. Tak, pozostawanie w kontakcie jest teraz tak łatwe, dzięki technologii mobilnej. Pomaga utrzymać relacje pomimo dystansu. Dokładnie. Uważam, że jest to niezwykle pomocne w koordynacji planów i upewnianiu się, że wszyscy są na tej samej stronie. Absolutnie. To niesamowite, jak szybko możemy wymieniać wiadomości, zdjęcia, a nawet rozmowy wideo, aby poczuć się bliżej.
Myślę, że pomaga złagodzić część samotności, która może wiązać się z przebywaniem z dala od domu. Tak, i pozwala na spontaniczne rozmowy, które mogą rozjaśnić twój dzień, bez względu na to, gdzie jesteś. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Czy pomogło ci to poczuć się bardziej połączonym, gdy niedawno podróżowałeś? Zdecydowanie. Uwielbiałem móc dzielić się swoimi doświadczeniami w czasie rzeczywistym i to sprawiło, że moi przyjaciele poczuli się, jakby byli częścią podróży. To cudowne. Upewnijmy się, że nadal mądrze używamy naszych telefonów, aby pozostać w kontakcie nawet podczas naszych własnych przygód. Lekcja 18. Świadomość polityczna. Jeśli chodzi o kandydatów i ich politykę, jest to mądre podejście, aby być na bieżąco, zwłaszcza w sezonie wyborczym. Przeprowadziłem wiele badań nad różnymi kandydatami. Zrozumienie ich platform jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji. Dokładnie. Ważne jest, aby znać nie tylko ich obietnice, ale także jak te polityki mogą wpłynąć na naszą społeczność i przyszłość. Tak, a zaangażowanie się w dyskusję na temat ich polityki może pomóc nam lepiej zrozumieć konsekwencje naszych wyborów. Uważam, że bycie świadomym wyborcą umożliwia nam bronienie się kwestiami, które są dla nas najważniejsze. Absolutnie. Naszym obowiązkiem jest uczestniczyć w procesie demokratycznym i pociągnąć naszych liderów do odpowiedzialności. Cieszę się, że prowadzimy tę rozmowę. Ważne jest, aby zachęcić innych do przyłączenia się i proaktywnego podejścia do swoich obywatelskich obowiązków. Tak, nadal dzielmy się informacjami i zasobami, które mogą pomóc naszym przyjaciołom i rodzinie pozostać na bieżąco. Razem możemy wspierać społeczność, która ceni edukację i świadomość, jeśli chodzi o zaangażowanie polityczne. Lekcja 19. Różnorodność kulturowa. Fascynujące jest myślenie o tym, jak niektórzy francuscy, Kanadyjczycy i Akadyjczycy ukształtowali kulturę tej wyspy na przestrzeni lat. Rzeczywiście, ich wyjątkowe tradycje i historie dodają tak dużego bogactwa lokalnej społeczności, co powinniśmy świętować. Absolutnie. Ciekawe, jak udało im się zachować odrębną tożsamość, integrując się z szerszą strukturą kulturową. Tak, a sposób, w jaki łączą swój język i zwyczaje w życiu codziennym, tworzy tętniącą życiem atmosferę, która nie przypomina nigdzie indziej. Często zastanawiam się, jak bardzo dynamika społeczna wyspy zmieniła się z powodu tego kulturowego oddziaływania na przestrzeni lat. To musi być dla nich niezła podróż, równoważenie ich dziedzictwa, a także dostosowywanie się do zmian, które pojawiają się we współczesnym społeczeństwie. Dokładnie. I ważne jest, aby wszyscy doceniali i szanowali te różnice, ponieważ przyczyniają się one do bardziej inkluzywnej społeczności. Całkowicie się zgadzam. Zrozumienie i przyjęcie różnorodności może sprzyjać poczuciu przynależności dla wszystkich zaangażowanych. To piękne przypomnienie, że wymiana kulturalna wzbogaca nas wszystkich i powinniśmy być dumni z naszej wspólnej historii. Lekcja 20. Ewolucja języka. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, jak ewoluował język angielski, zwłaszcza gdy zaczął zawierać terminy z nauki i technologii? Intrygujące jest zobaczyć, jak kilkaset lat temu pojawiły się nowe słowa i zwroty, odzwierciedlając zmieniające się priorytety społeczeństwa. Absolutnie i to fascynujące, jak te terminy często oddają istotę nowych odkryć i innowacji, które kształtowały świat. Tak, a sposób, w jaki język dostosowuje się do tych pojęć, pokazuje, jak dynamiczna i responsywna może być komunikacja. Jest prawie jak żywy organizm, nieustannie rosnący i zmieniający się wraz z każdym nowym pokoleniem i postępem technologicznym.
Na pewno. I niesamowite jest pomyśleć o tym, jak te zmiany wpływają nie tylko na słownictwo, ale także na sposób, w jaki myślimy i wyrażamy siebie. Dokładnie. Ta ewolucja języka naprawdę podkreśla wzajemne powiązania kultury, nauki i komunikacji w czasie. Uwielbiam tę perspektywę. Przypomina nam, że język jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale także odzwierciedleniem naszej wspólnej podróży. To fascynujący temat i myślę, że ważne jest, aby uczniowie docenili historię słów, których używają na co dzień. Lekcja 21. Komfort podczas opieki. To uspokajające wiedzieć, że kiedy pójdę na zabieg, moja matka będzie tam, aby mnie wspierać przez całe doświadczenie. To wspaniale słyszeć. Posiadanie kogoś znajomego u boku może naprawdę znacząco wpłynąć na to, jak się czujesz w takich chwilach. Zdecydowanie. Słyszałem, że pielęgniarki są naprawdę uważne i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić pocieszającą atmosferę, kiedy tam jestem. Tak, a wiedza, że zaoferują ci drinka i pomogą ci poczuć się komfortowo, może złagodzić każdy niepokój, który możesz mieć. Jestem naprawdę wdzięczny za opiekę, jaką zapewniają. Tak ważne jest, aby mieć współczujących profesjonalistów w czasach niepewności. Tak naprawdę jest i myślę, że to wspaniałe, że masz system wsparcia, który może sprawić, że cały proces będzie mniej zniechęcający. Dokładnie. Sama świadomość, że nie będę sam, pomaga mi podejść do tego z bardziej pozytywnym nastawieniem. To jest duch. Skupienie się na opiece i wsparciu, które otrzymujesz, może naprawdę zmienić twoją perspektywę podczas takich doświadczeń. I przypomina, jak ważne jest posiadanie silnej sieci wsparcia, zwłaszcza w obliczu wyzwań życiowych. Lekcja 22. Dziedzictwo morskie. Czy wiesz, że od prawie 200 lat rybacy pracują w Peg's Cove, przyczyniając się do jej bogatego dziedzictwa morskiego? To niesamowite. Historia tego miejsca jest tak spleciona z oceanem i życiem tych, którzy polegają na nim w celu utrzymania. Tak, i fascynujące jest myślenie o tym, jak ich tradycje i praktyki były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Absolutnie. Historie tych rybaków są jak echa przeszłości, przypominające nam prostszy czas związany z naturą. Zapierająca dech w piersiach sceneria wokół Peggysu dodaje uroku, czyniąc ją obowiązkową wizytą dla tych, którzy cenią sobie piękno wybrzeża. Zdecydowanie. To miejsce, w którym surowy krajobraz spotyka się z burzliwymi wodami Atlantyku, tworząc niepowtarzalną atmosferę. Co więcej, sposób, w jaki społeczność ewoluowała, trzymając się swoich korzeni rybackich, jest świadectwem odporności i zdolności adaptacyjnych. Całkowicie się zgadzam. Inspirujące jest zobaczyć, jak ludzie tutaj szanują swoje dziedzictwo, jednocześnie przyjmując współczesne wyzwania. Ta mieszanka starego i nowego naprawdę wzbogaca kulturowy gablin okolicy, przyciągając zarówno turystów, jak i mieszkańców. Lekcja 23. Włoskie przysmaki. Wiesz, mam słabość do kuchni włoskiej. W smakach jest coś, co naprawdę urzeka moje kubki smakowe. Całkowicie rozumiem. Makaron i pizza to zdecydowanie moje słabości. Każde danie wydaje się opowiadać historię tradycji i pasji. Dokładnie. Niezależnie od tego, czy jest to kremowy Alfredo, czy klasyczna pizza margherita, w każdym kęsie jest nieodparty urok. I nie zapominajmy o świeżych składnikach, takich jak bazylia i pomidory, które naprawdę podnoszą potrawy w coś niezwykłego. Tak, nacisk na wysokiej jakości składniki sprawia, że włoskie jedzenie jest tak wyjątkowe i pocieszające, prawie jak ciepły uścisk od wewnątrz.
Nie mogłem się bardziej zgodzić. Ponadto różnorodność jest nieskończona. Możesz odkrywać różne regiony i ich unikalne interpretacje tradycyjnych przepisów. Absolutnie. To fascynujące, jak każdy region we Włoszech dodaje swój własny zwrot, dając nam niezliczone możliwości, na które można sobie pozwolić. A doświadczenie dzielenia się posiłkiem, zwłaszcza we włoskim otoczeniu, tworzy poczucie wspólnoty, które trudno odtworzyć gdziekolwiek indziej. To prawda. Wspólne jedzenie, otoczone śmiechem i dobrą rozmową, sprawia, że jedzenie smakuje jeszcze lepiej. Lekcja 24. Dbałość o szczegóły. Zauważyłem więc, że jest mały problem z podłogą. Wydaje się, że w niektórych miejscach jest nierówna. Och, naprawdę. To zdecydowanie coś, czym powinniśmy się zająć. Natychmiast to zanotuję, abyśmy mogli upewnić się, że zostanie to naprawione. Tak, uważam, że ważne jest utrzymanie wszystkiego w dobrym stanie, zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć bezpieczne i komfortowe środowisko. Absolutnie. Upewnię się, że skontaktuję się z zespołem konserwacyjnym i dam im znać, że potrzebujemy nowego rozwiązania podłogowego dla tego obszaru. To brzmi świetnie. Doceniam Twoją staranność w dbaniu o te szczegóły. To naprawdę ma wpływ na to, jak lubimy przestrzeń. Dziękuję. Uważam, że zwracanie uwagi na te aspekty przyczynia się do przyjemnego doświadczenia dla wszystkich zaangażowanych. Dokładnie. Dobrze utrzymane środowisko odzwierciedla nasze wartości i zaangażowanie w jakość i robi trwałe wrażenie na odwiedzających. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Chodzi o stworzenie zachęcającej atmosfery, która zachęca ludzi do czucia się swobodnie. I jestem pewien, że po rozwiązaniu podłogi znacznie zwiększy ogólny wygląd przestrzeni. Lekcja 25. Odkrywanie nowych hobby. Myślałem o tym, że w tej chwili nie mam żadnych hobby i czuję, że potrzebuję czegoś, co pobudzi moją kreatywność. To całkowicie zrozumiałe. Znalezienie hobby może być świetnym sposobem na wyrażenie siebie i odpocząć od codziennego stresu. Dokładnie. Co sugerujesz, żebym spróbował? Jestem otwarty na pomysły, ale po prostu nie wiem, od czego zacząć. Co powiesz na spróbowanie malowania? Może to być niezwykle terapeutyczne i nie musisz być profesjonalistą, aby cieszyć się tym procesem. To brzmi interesująco. Zawsze podziwiałem sztukę, ale nigdy nie podejmowałem decyzji, aby stworzyć własną. Chodzi o dobrą zabawę. Możesz eksperymentować z kolorami i technikami bez presji, aby być doskonałym. To ma sens. Myślę, że cieszyłbym się swobodą wyrażania siebie poprzez kolory na płótnie. Dodatkowo, możesz również rozważyć grę na instrumencie. Muzyka jest kolejnym wspaniałym ujściem kreatywności i emocji. To świetny pomysł. Zawsze chciałem nauczyć się gry na gitarze. Może to być fantastyczny sposób na połączenie kreatywności z aspektem społecznym. Lekcja 26. Udział młodzieży w piłce nożnej. Mam nadzieję, że pewnego dnia zobaczę czas, w którym liczba dziewcząt grających w piłkę nożną będzie równa liczbie chłopców wśród dzieci w wielu częściach świata. To byłoby fantastyczne osiągnięcie. Piłka nożna jest tak powszechnie kochanym sportem i zasługuje na integrację dla wszystkich. Całkowicie się zgadzam. Niezbędne jest zachęcanie młodych dziewcząt do uprawiania sportu, ponieważ promuje pracę zespołową i buduje pewność siebie. Tak, a zapewnienie równych szans może pomóc zdemolować stereotypy i wzmocnić pozycję następnego pokolenia sportowców. Dokładnie.
Wierzę, że kiedy dziewczyny widzą wzory do naśladowania w sporcie, inspiruje to do realizowania swojej pasji bez ograniczeń. Absolutnie. Wiele organizacji koncentruje się obecnie na promowaniu uczestnictwa dziewcząt, co jest znaczącym krokiem we właściwym kierunku. Jestem podekscytowany, widząc jak ten ruch ewoluuje i jak może prowadzić do bardziej zrównoważonej reprezentacji w sporcie. Ja też. Najwyższy czas, abyśmy świętowali talent i poświęcenie młodych sportowców, tak samo jak ich męskich odpowiedników. Wspierajmy inicjatywy, które zachęcają dziewczęta do uprawiania sportu. Razem możemy pomóc coś zmienić. Lekcja 27. Refleksje na temat postępu. Kiedy zastanawiam się nad ostatnią dekadą, zdaję sobie sprawę, że moi rodacy i ja stoimy teraz 10 lat po środku wieku, w którym nastąpiło znaczące zmiany. Warto zastanowić się, jak wiele ewoluowało w tym czasie, zwłaszcza pod względem technologii i norm społecznych. Absolutnie. Postępy, które widzieliśmy, zmieniły nasze codzienne życie, sprawiając, że konieczne jest dostosowanie się i rozwój obok nich. Tak, interesujące jest również zastanowienie się, jak te zmiany wpłynęły na nasze wartości i perspektywy jako społeczeństwa. Całkowicie się zgadzam. Musieliśmy stawić czoła różnym wyzwaniom i możliwościom, które ukształtowały naszą zbiorową tożsamość. To podróż wzrostu, prawda? Każde doświadczenie przyczynia się do zrozumienia, co to znaczy być częścią tej społeczności. Zdecydowanie. A gdy idziemy naprzód, ważne jest, aby zastanowić się nad naszą przeszłością, jednocześnie przyjmując przyszłość otwartymi umysłami. Sam nie mógłbym tego powiedzieć lepiej. Nasza historia służy jako podstawa do budowania jaśniejszego i bardziej inkluzywnego jutra. Dokładnie. Inspirujące jest myślenie o potencjale, który nas czeka i jak możemy przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym społeczeństwie. Lekcja 28. Rutyna fitness. Czy ćwiczysz regularnie dla swojej kondycji? Odkryłem, że naprawdę pomaga mi utrzymać poziom energii i ogólne samopoczucie. Tak, mam. Codziennie rano chodzę na jogging i stało się to istotną częścią mojej codziennej rutyny, na którą naprawdę nie mogę się doczekać. To brzmi fantastycznie. Jogging to świetny sposób na rozpoczęcie dnia, zwłaszcza na świeżym powietrzu i spokojnej okolicy. Absolutnie. Nie tylko utrzymuje mnie sprawność fizyczną, ale także oczyszcza mój umysł i nadaje pozytywny ton na resztę dnia. Całkowicie się zgadzam. Jest coś orzeźwiającego w przebywaniu na świeżym powietrzu i poruszaniu ciałem w rytmie z naturą. Tak, i uwielbiam to, jak jogging pozwala mi połączyć się z moim otoczeniem, niezależnie od tego, czy jest to cichy park, czy tętniąca życiem okolica. Brzmi jak wspaniały sposób na włączenie zarówno sprawności, jak i uważności do swojego życia. Dokładnie. A także daje mi szansę odkrywania nowych tras i odkrywania różnych obszarów miasta. To świetna perspektywa. Myślę, że powinienem rozważyć rozpoczęcie własnej rutyny porannego joggingu, aby czerpać z tych korzyści. Lekcja 29. Marzenie o Hawajach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak niesamowite byłoby odwiedzić Hawaje? Bujne krajobrazy i wspaniałe plaże wydają się rajem. Brzmi cudownie. Pomysł relaksu na pięknej plaży z palmami kołyszącymi się na wietrze jest tak atrakcyjny. I nie zapominajmy o niesamowitej kulturze i ciepłej gościnności tamtejszych ludzi. To naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Absolutnie. Słyszałem, że uczestnictwo w tradycyjnym luau jest koniecznością,
gdzie można delektować się pysznym jedzeniem i urzekającymi występami. Tak, muzyka i taniec hula tworzą tak tętniącą życiem atmosferę. To jak wciągająca podróż do serca kultury hawajskiej. Ponadto jest tak wiele atrakcji. Od nurkowania z rurką w krystalicznie czystych wodach po zapierające dech w piersiach szlaki piesze z panoramicznym widokiem. Dokładnie. Chciałbym odkrywać wulkaniczne krajobrazy, a może nawet spróbować surfować po tych słynnych falach. To brzmi jak przygoda. Możemy również odwiedzić historyczne miejsca i dowiedzieć się więcej o bogatej historii wysp. Zdecydowanie. Podróż na Hawaje byłaby nie tylko wakacjami, ale także okazją do osobistego rozwoju i eksploracji. Lekcja 30. Dyskusje dotyczące własności intelektualnej. Myślę, że ważne jest, abyśmy poświęcili trochę czasu na omówienie praw własności intelektualnej, zwłaszcza w naszym obecnym projekcie. Całkowicie się zgadzam. Zrozumienie tych praw pomoże nam chronić nasze pomysły i innowacje w przyszłości. Dokładnie. Powinniśmy również zagłębić się w znaczenie umów o poufności w celu ochrony poufnych informacji w naszym zespole. Tak, poufność jest kluczowa podczas współpracy przy kreatywnych projektach, ponieważ zapewnia, że każdy czuje się bezpiecznie, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Wierzę, że podejmując te tematy z góry, możemy stworzyć silny fundament zbudowany na zaufaniu i szacunku dla wzajemnego wkładu. Absolutnie. Będzie to nie tylko chronić naszą pracę, ale także wspierać środowisko współpracy, w którym każdy czuje się ceniony. A posiadanie jasnych wytycznych pomoże nam uniknąć potencjalnych sporów w przyszłości, pozwalając nam skupić się na tym, co naprawdę ważne, naszej kreatywności. To świetny punkt. Kiedy każdy rozumie swoje prawa i obowiązki, zwiększa to naszą produktywność i motywację. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie. Pokazuje, że jesteśmy zaangażowani w tworzenie pozytywnej i profesjonalnej atmosfery.